Pomidory, pomidory, jak co roku zajadamy. No i nadszedł czas na posadzenie pomidorów. Ja już mam nasiona. Jakie mam nasiona? Mam nasiona tomato, pomidory Santa Pierre. Może zobaczmy, to są jakieś francuska odmiana. Na to wychodzi, że są duże, że po prostu są duże. I w tym roku właśnie posadzę większe pomidory, bo w tamtym roku moje pomidory były takie, wiecie, bardzo malutkie. No i miałam też drugą odmianę większą, ale też nie za dużą. I w tym roku zakupiłam takie nasiona i te pomidory rosną duże. Tak więc duże pomidory będę sadzić w tym roku. Mam jeszcze takie pomidory. Myślę, że też jest to dosyć duża odmiana, tak, duża odmiana, ale jest napisane, że są duże, ale nieregularne, czyli mogą być większe i mniejsze i ogromne i duże, duże, duże. Mają włoski smak i bardzo dobry, bardzo, bardzo dobry smak. Czyli te są coś tak jakby coś pod francuską odmianę, te pod włoską. I oczywiście mam jeszcze tomato Ferlin. Nie wiem, co to znaczy, Ferline. Ale te są standardowy, standard size tomatoes, czyli mają standardowy rozmiar. Nie za duże, nie za małe. To już mam 3 odmiany pomidorów i mam jeszcze pozostałości z tamtego roku. Malutkie pomidorki. Bardzo dużo ich było, bardzo dużo. Kto śledził moje filmiki, mojego bloga, widział, że po prostu mieliśmy cały ogród w koło, wszędzie pomidory. Bardzo dużo miałam, bardzo, bardzo, bardzo dużo i były posadzone w gruncie, w ziemi gruntowej, jak i w doniczkach. A dlaczego aż tyle? Postanowiłam posadzić aż tyle, ponieważ była to część pomidorów na sprzedaż. Dla nas oczywiście bardzo, bardzo dużo krzaków rozdałam znajomym. Tak, bardzo dużo już posadzonych, takich dosyć dużych, które były już gotowe do przesadzenia z doniczek na zewnątrz. Dałam po prostu tak bez powodu znajomym. No i oczywiście już pomidory jako warzywa, tak? Pomidor to chyba warzywo jeszcze, czy już owoc? Ktoś się orientuje? Według mnie to jest warzywo. Ale dobrze, mniejsza z tym. Też pomidorów, z pomidorami podzieliłam się na przykład tutaj ze znajomymi, też z sąsiadami po prawej, po lewej. Skosztowali, po prostu było ich bardzo dużo, ale nie wszystko zjedliśmy naraz, nie wszystkim się podzieliliśmy naraz. Również zamroziliśmy w workach takich plastikowych, przeznaczonych do żywności. Można również na nich napisać na przykład datę, kiedy było coś zamrożone, tak? Na przykład, żeby wiedzieć, jak długo jest w zamrażarce. Dużo takich właśnie małych pomidorków zamroziłam i do tej pory je mamy jeszcze i je ciągle jemy. No niestety nie nadają się te pomidory na kanapki po odmrożeniu, ale są wyśmienite i naprawdę bardzo dobre, na przykład na sos. Odmrażam je najpierw, później je, no oczywiście jeszcze raz je przepłukuję, a później je miksuję, na przykład blenderem ręcznym
i do sosu, i do zupy, do dań wyśmienite, polecam. Tak więc nic się nie zmarnowało i się na pewno nie zmarnuje. Polecam wszystkim sadzenie pomidorów. Co jeszcze wydarzyło się? Ja po prostu jestem taką osobą troszkę przezorną, bo słuchy takie, że może wiele produktów brakować po sklepach. Słyszałam to już od kilku lat. Właściwie to najbardziej mówione było o tym już od 3 lat, że po prostu może brakować wielu produktów w sklepach, jak i żywności, tak samo i innych produktów codziennego użytku. No i właśnie w tym roku można zauważyć po sklepach, po marketach, nie wiem czy po targach też być może, no ogólnie w Anglii, że jest niedobór warzyw, niektórych owoców. Zależy jak się też trafi do sklepu, bo bardzo często jak jestem w sklepie, no to widzę, jest papryka, jakieś tam pomidory są, chociaż nie przelewa. Bardzo często byłam w sklepie i akurat półki przeznaczone na pomidory, na paprykę były puste. Tak więc polecam sadzenie, żeby uniknąć takich sytuacji, kiedy w sklepie już ich nie będzie, albo przyjdzie jakiś kryzys, jakaś klęska żywiołowa też może być, a pomidory można sadzić spokojnie w domu, na parapecie, nawet jeżeli ktoś nie ma własnego ogrodu, może je posadzić w doniczce na parapecie, ważne, żeby były w słonecznym miejscu. Tak najpierw też trzymam swoje pomidory, jeśli posadzę je, właściwie sadzę je z nasion, jak sadzę je najpierw z nasion, to Wam później wszystko pokażę w dzisiejszym moim vlogu, bo to jest wideo. No i tak, jeżeli na przykład ktoś nie ma ogrodu, ja mam ogród, nie jest jakiś to bardzo wielki ogród, ciasny, ale własny, jak to się mówi, i już są jakieś możliwości, ale jeżeli na przykład ktoś mieszka w bloku, w mieszkaniu, czy nawet w domu, a nie ma ogrodu, no to może sadzić pomidory, czy jakiekolwiek praktycznie większość warzyw, może posadzić w doniczce, tak? Najpierw może je trzymać na oknie w słonecznym miejscu. Jeśli ma balkon, może później wystawić je na balkon. No są możliwości naprawdę bardzo wielkie. Jeżeli się chce, można zrobić wiele, naprawdę wiele. Wystarczą chęci, troszkę czasu, no i później wiadomo, podlewać je i dbać o nie, mówić do nich, że się je bardzo lubi, czeka. No zabrzmi to troszkę crazy, szalenie, ale tak, rośliny też mają swoje odczucia i wyczuwają to po prostu energetycznie, tak? Tak samo, jeżeli podchodzi się do czegoś z taką niechęcią, obojętnością i tak dalej, no to wiadomo, że największe szanse są na to, że z tego po prostu nic nie wyrośnie. No czasami tak bywa, chociaż nie tylko takie są powody niewyrośnięcia roślin. Ja kiedyś na przykład posadziłam z nasion, znajdziecie mój filmik tutaj, jak sadziłam nasiona aloesu. Posadziłam naprawdę bardzo dużo tych nasion. Po kilku tygodniach, myślę, że po kilku tygodniach wyrosły tylko 2 takie malutkie krzaczki, bardzo malutkie, które moim zdaniem nawet nie wyglądały na aloes. Być może aloes tak wygląda, jak wyrasta, no nie wiem, nigdy nie widziałam jeszcze, nie sadziłam aloesu z nasion. No i to tak rosło tak bardzo marnie, że później już po prostu dałam sobie z tym spokój. Moim zdaniem to nie był w ogóle aloes, a nasiona były zakupione w internecie, tak więc może były to jakieś oszukane nasiona, może nie, a tak naprawdę może też warunki nie odpowiadały w moim domu. A podchodziłam do tego naprawdę z pozytywną energią, dbałam o nie, robiłam według instrukcji, którą znalazłam na przykład w internecie, jak posadzić nasiona aloesu. Tak więc jeżeli coś ma się przyjąć, wyrosnąć, to tak się stanie. Ja już jestem właśnie w ogrodzie. Wykorzystam tą pogodę
bo wygląda tak, jakby miało za chwilę padać. Było naprawdę bardzo słonecznie od rana, ale coś się chmurzy. Tak więc do dzieła. Pokażę Wam, co będę używać do posadzenia pomidorów. Mam takie doniczki. Są to takie doniczki plastikowe, tak zwane jednorazowego użytku. Można je używać oczywiście kilka razy, kilkanaście, jak to woli, ale są one bardzo tanie, dostępne w wielu sklepach, a tym bardziej w sklepach ogrodowych. Oczywiście nasiona pomidorów. Będę sadzić 3 odmiany pomidorów. 2 odmiany są duże, standardowe, mieszane i małe pomidory. Do podsypywania ziemi taka mała łopatka. Mam ziemię do sadzenia roślin w worku. Oczywiście rękawiczki. Nie mogę znaleźć swoich ogrodowych rękawic. Gdzieś tam są w garażu, ale mam takie plastikowe rękawiczki jednorazowego użytku. Tak tylko do podsypywania ziemi. Na razie wystarczą. I co jeszcze tutaj mam? Mam jeszcze taką folię w sreberku. Takie sreberka. Podcięłam je na takie mniejsze części, na takie prostokąty. Później po posadzeniu będę je tak po prostu dawać od dołu po te doniczki, bo one mają takie dziurki. Widzicie? Mają takie dziurki, że później jak będę je podlewać, to będzie tu taka ochrona, żeby ta woda się nie wylewała na zewnątrz. Oczywiście można dać sobie podkładkę pod doniczkę. To już jest kwestia wyboru. I na razie to wszystko, co potrzebuję. Na początek wezmę sobie jedną doniczkę. Zabezpieczę ją tym sreberkiem od spodu. To takie zabezpieczenie później, jak będę podlewać swoje pomidory, żeby woda nie wyciekała na zewnątrz. I tak to właśnie wygląda. Następnie podsypię ziemią. Myślę, że tak 3/4 doniczki. I jeszcze troszkę. Przyklepię palcami. Myślę, że jeszcze troszkę mogę podsypać. Troszkę jeszcze. Trochę wyżej, żeby nie było za nisko, żeby miały po prostu dostęp do światła. Wtedy będą szybciej rosły. Ptaki śpiewają. Jest dosyć wietrznie. Śniegu już nie ma. U nas był śnieg 2 dni, był paraliż ruchowy, drogowy, ruchowy też. I tak to wygląda. Zrobię sobie takie 2 otwory. Mogę zrobić to palcem albo i jakimś patyczkiem. I zapomniałam ubrać rękawiczki. No trudno. No taka już ze mnie gapa. Że się śpieszę. Ale cóż, jakoś czasami tak lepiej bez rękawiczek. I mam już takie 2 otwory. I teraz czas na nasiona. Posadzę tomato Santa Pier. Wielkie i soczyste pomidory. To jest taka francuska odmiana.
Otwieram. Co my tu mamy w środku? Jak te pomidorki, nasiona wyglądają? No, otwórz się. Co w środku? Czy widać? Widać. I tak, będę dawać te nasionka do doniczki. Ja zwykle daję tak więcej, powinno się dawać jedno nasionko do jednej dziurki, ale w razie czego tak dam 2 nasionka do jednej dziurki, może 3. No bo nie wszystkie nasionka się przyjmują i później coś wyrasta z tego. Ok, mam jedno nasionko. Idziesz do dziurki. I dam jeszcze 3 nasionka do jednej dziurki. Później jakby w razie czego jakby wyrosło, jakby wszystkie wyrosły, to wtedy je przesadzę, żeby miały swoje własne miejsce, swoją własną przestrzeń. I tak już mam nasiona. Myślę, że nawet mogłam dać troszkę więcej ziemi do góry, bo jest, ale wieje, bo jest dosyć nisko. No ale cóż, przy następnych doniczkach dam troszeczkę, jeszcze troszeczkę wyżej, bo jak robi się dziurkę, to się jeszcze obniża, tak więc może być wyżej niż ja to zrobiłam teraz. I jak już nasiona mam w tej dziurce, podsypię od góry resztę ziemią. Tak mniej więcej. Jeszcze troszeczkę przygniotę. I tak mniej więcej wygląda sadzenie pomidorów. O, widzę, że mi to sreberko uciekło. Odpadło, bo wieje. I tak będę robić z resztą doniczek. W tym roku postanowiłam, że nie będę sadzić aż tyle, aż takiej wielkości, aż takiej ilości pomidorów jak w zeszłym roku. Posadzę tak nie wiem ile. No zobaczę. I tak posadzone nasiona później podleję wodą. Mam jeszcze odżywkę, taką odżywkę z witaminami organiczną dla roślin, żeby ładnie rosły i zdrowo. I tak raz na jakiś czas mieszam takie kropelki z wodą. Nie są to jakieś chemikalia, wiecie, na porost, działające tak jakby były to jakieś sterydy czy antybiotyki. Nie, nic z tych rzeczy. Jest to po prostu normalna odżywka, nazywa się bio coś tam, właśnie na ładne liście, na dostarczenie wszystkiego, co niezbędne takim właśnie roślinom pomidorów. Używam je również do kwiatów w domu. Kwiatki też troszkę odżyły, bo niektóre były takie suche. Widocznie im brakowało jakichś witaminek. To tak samo jak ludzie, tak? Powinniśmy się suplementować. Dobrymi suplementami oczywiście. Ale kto wie, ten wie. Kto nie, ten się może dowiedzieć, kiedy przyjdzie jego pora, bo kwestia właśnie nawożenia, czy nawet wiecie, takich kwestia suplementacji jest takim tematem dosyć drażliwym i jeszcze potrzeba w tym kierunku dużo edukacji. Tak więc też nie można powiedzieć, że sadząc rośliny, warzywa, one muszą same dorosnąć naturalnie,
w tym sensie, że bez żadnych dodatków. Moim zdaniem jednak potrzebują no jakieś tam witaminy, nie jakiejś chemii, tylko po prostu witaminy, czy nawet można zrobić takie wywary. Wiem, że niektóre rośliny mają wywary na przykład z fusów kawy, albo wywar ze skóry z banana. Też są takie pomysły i sposoby, które działają. Czy na przykład jak ludzie robią kompostniki, co tam dają resztki jedzenia i tak dalej. Czy jakieś odpady, no nie wiem, to już kwestia indywidualna. Czy nawet powiem Wam, ja nie jestem jakąś zwolenniczką właśnie nawożenia i tak dalej, ale tak jak w tamtym roku moją jabłonkę, wiśnie, bardziej czereśnie, chyba czereśnie zaatakowała mszyca. Pomidory były ok, bardzo zdrowe, chociaż też je pryskałam. Liście pryskałam takim sprayem na mszycę, bo też miały takie białe robaczki, no mszyca, myślę, że to była mszyca na liściach, no i musiałam powtarzać tak kilkanaście razy, popsikać, nie po owocach już wyrośniętych czy kwiatach pomidorów, tylko po liściach, czy tak je po prostu zgarnąć chusteczką, żeby ich tam nie było, żeby się nie mnożyły. No i tak, to też nie był jakiś spray, to też był jakiś podobno spray bio, coś tam, czy organiczny, w miarę takim, wiecie, patrzę po prostu na składy, tak? Czyli co chciałam dojść do tego, że w tych czasach bardzo ciężko jest wyhodować coś bez naszej ingerencji, czy ingerencji po prostu jakichś, nie wiem, dodatków, czy nawet właśnie odżywek, żeby troszkę im pomóc wzrosnąć, bo ta ziemia też jest taka właśnie wyjałowiona. Pogoda nie zawsze dopisuje, zależy też właśnie od klimatu, jaki klimat jest, jakie są rośliny wkoło, inne rośliny też mogą zarażać. Tak więc na to składa się bardzo wiele czynników. No i tak samo jak człowiek w tych czasach, być może kiedyś, dieta, jeżeli ktoś się zdrowo odżywiał, zdrowo jadł, zdrowo pił, zdrowa dieta była wystarczająca, ale w tych czasach no jedzenie z jedzenia właśnie moim zdaniem i myślę, że nie tylko, suplementacja naprawdę bardzo pomaga. Ale to tylko tak na marginesie, to jest tylko mój punkt widzenia. Nie mam zamiaru tutaj robić żadnych reklam, suplementów i tak dalej. Po prostu to mówię z własnego doświadczenia, bo że po prostu dobre w miarę, bo nie wiem, czy są tak do końca naturalne. Myślę, że bardzo ciężko znaleźć coś bardzo naturalnego w 100%. Może w 90% jest. Bardzo dobre suplementy są. W 90% są naturalne. Ale to jest właśnie kwestia wyboru i zapoznania się ze składem. Tak samo jest z lekami. Są lepsze, gorsze, niebezpieczne, bezpieczne. Co za dużo, to niezdrowo. Ale tak jak właśnie kiedyś wspomniałam w jednym moim blogu, to było nagranie ze skrajności w skrajność, że po prostu nie można popadać z jednej skrajności do drugiej, czy być bardzo na nie, bardzo na tak, bo po prostu w tych czasach nie da się tak. Z własnego doświadczenia wiem, że zdanie można zmienić, jak to się mówi, tylko krowa nie zmienia poglądów, a życie i doświadczenia uczą nas właśnie podejmowania decyzji i wyciągania pewnych wniosków, a najlepsza jest właśnie obserwacja, poznanie szczegółów, edukacja na pewien temat, obserwacja, doświadczenia własne i innych. Nasiona już posadzone, podzieliłam sobie doniczki, bo muszę jeszcze je podpisać, żeby wiedzieć, w której doniczce jaki rodzaj pomidora będzie rósł. Zaraz zabieram je do domu
podleję je i podpiszę. Ja już jestem w domu, nasiona pomidorów już są posadzone. Zaraz Wam pokażę, jak je usadowiłam. Podpisałam je, które są duże, które są małe, które są średnie, które są mieszane. Są na takiej folii. Dałam je na takiej podstawce. Owinęłam folią. Podlewamy. A właściwie to ja podlewam. I tak posadzone nasiona pomidorów są już gotowe do pozostawienia je w domu w słonecznym miejscu. W moim przypadku jest to kuchnia na parapecie, również w słonecznym miejscu i tak sobie będą wzrastać aż do czasu, kiedy będą musiały zostać przeniesione na zewnątrz. Mega pomocnym sposobem jest również nakrycie doniczek taką folią. Ja właśnie nakryłam je tak od góry. Dzięki temu moje pomidory szybciej wykiełkują. Tak przynajmniej było w zeszłym roku. Posadzenie pomidorów jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe. Zajmuje to zaledwie kilkanaście minut. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądnięcie mojego nagrania, w którym przedstawiłam Wam, w jaki sposób sadzę pomidory w tym roku i ogólnie jak posadzić pomidory. Mam nadzieję, że będę dla niektórych pewnego rodzaju inspiracją lub motywacją do posadzenia swoich własnych pomidorów. Dodam, że również będę sadzić inne rośliny. Nie wiem, czy będę robić nagranie na ten temat. Być może tak, być może nie. Na pewno będę zamieszczać swego rodzaju zdjęcia, być może robić transmisję live. Czas pokaże. Na pewno będzie dużo niespodzianek, więc zapraszam do śledzenia mojego kanału.